Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w mroźnym początku 2025 roku. Nagrywam tą wstawkę, żeby wiedzieć, które recenzje zostały przeze mnie stworzone na podstawie książek, które przeczytałem w święta i w ten czas przed rozpoczęciem nowego roku. Także zapraszam na recenzję. Autopromocja. Jeśli już ją słyszałeś, to po prostu przewiń pierwszą minutę filmu. Okej, szybciutko Wam opowiadam, jak wyglądają u mnie konkursy. Muszę się zmieścić w 1 minucie, więc będę się streszczał. Od soboty do środy możecie brać udział w konkursie Bondo Empiku, który jest konkursem cyklicznym, co miesiąc się powtarza i za każdym razem możecie w danym miesiącu wygrać jeden Bondo Empika na kwotę 50 zł. Polega on na tym, że głosujecie w ankiecie i dodajecie komentarz i wśród tych komentarzy wybieramy ten komentarz, który wygra po prostu konkurs. Drugimi konkursami są konkursy na żywo. Czasem pojawia się konkurs na wygranie książki. Także te dwie moje karty należy śledzić, jeżeli chcecie brać udział w różnych konkursach. No i to wszystko. Dzięki. Cześć. To była autopromocja. Cześć moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid, a jest to kanał Skrajnie Skończony i tym razem przychodzę do Was z książką Ani kroku w tył, za nami tylko śmierć, napisaną przez panią Aldonę Hartwińską, a współautorami jest Damian Duda i Mateusz Lachowski. Zapraszam. Myślę, że standardowo zaczniemy od tego, recenzja będzie podzielona, od tego jak recenzja będzie podzielona. Recenzja będzie podzielona na 4 części. W pierwszej części opowiadam bez spoilerów, o czym jest ta książka. W drugiej mam dla Was troszkę cytatów. W trzeciej będziemy opowiadali o tym, na ile tą książkę w skali od 5 do 10 oceniam. A następnie na końcu opowiem o mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana, o wywiadach z pisarzami, które zaczynają się ukazywać. Pierwszy już był, a także w opisie filmu też będą pewnie zaraz wywiady z pisarzami, a także na koniec opowiem króciutko o tym, że można u mnie wygrać co miesiąc Bondo Empiku na kwotę 50 zł. No dobrze, no ale przejdźmy do książki. Książka została wydana przez Patronite. Ani kroku w tył, za nami tylko śmierć. Kosztuje 60 zł plus koszt wysyłki, z tego co pamiętam, a jest bardzo cieniutka, więc można ją traktować raczej jako cegiełkę dla tych 3 autorów. Ma 160 stron, ale ma taki nietypowy rozmiar. Tutaj macie rozmiar jakiejś innej książki. Widzicie, że jest różnica. Okej, może tak będzie lepiej widać. Tu macie rozmiar jakiejś też innej książki, więc jest minimalnie po prostu mniejsza. Może nie najlepiej to wszystko obrazuje, ale widać, że jest troszkę mniejsza niż zwykła książka. Jest tam też dużo zdjęć po prostu wrzuconych, czasami na 2 strony, więc jej objętość jest jeszcze mniejsza. Można by uznać, że pewnie miała 120 stron, jeżeli byłaby pozbawiona zdjęć, ale zdjęcia są bardzo istotne. Jest to po prostu opowieść o tym, jak jest na Ukrainie i jest to bardzo istotna opowieść, bo zaczyna się od lutego 2023 roku, a kończy właściwie tuż, że tak powiem, w październiku 2024 roku, więc powiedziałbym, że mamy tu najświeższe informacje. Każdy rozdział jest troszkę osobną opowieścią. W jednym z rozdziałów występuje Damian Duda, w jednym z rozdziałów występuje Mateusz Lachowski, z tego co pamiętam, ale wszystko spina i opowiada pani Aldona Hartwińska. Mateusz jest dziennikarzem, który jeździ na Ukrainę.
Damian Duda jest medykiem bojowym, a pani Aldona jest też wolontariuszką / dziennikarką, tak mi się wydaje. No i oczywiście książka jest bardzo wstrząsająca. Tutaj nie ma na szczęście trigger warningu. Książka nie epatuje przesadnie jakimiś tutaj bardzo przykrymi opisami i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy tutaj poczucia, że mamy poczucie, że jest wojna i że Rosjanie to najgorsze bydło na ziemi, ale nie mamy poczucia, że po prostu autorka chce nas szokować i sprawiać, że nie będziemy byli w stanie wytrzymać i po prostu odłożymy tę książkę na bok. Myślę, że najrozsądniej będzie, jeżeli wam po prostu zacytuję parę fragmentów z samej książki. Pierwszy cytat. Babcia była patriotką gotową oddać życie za ojczyznę. Dzieliła ludzi tylko na tych, którzy walczą po jasnej stronie i tych, którzy walczą po ciemnej. Polsko-ukraińska historia jest trudna, dla mnie osobiście trudna. Ale to, co było, nie może przysłonić człowieczeństwa. To, że nie odwracamy głowy od ludzkich tragedii. To, że z historią w pamięci z całych sił wspieramy Ukraińców w walce z ciemną stroną, czyni z nas ludzi. Ich heroizm przypomina mi heroizm mojej babci i jej przyjaciół. Ich determinacja jest godna podziwu, którym obdarzamy bohaterów w 1944 roku. I nie boję się tego porównania. Także autorka zaczyna z wysokiego C, powiedziałbym. Kolejny cytat. Natomiast w obwodzie charkowskim czy zaporowskim w szkołach przedmioty takie jak matematyka czy historia były wykładane po rosyjsku. Młodzi ludzie przyjeżdżający do dużych miast na studia musieli natychmiast przechodzić na język rosyjski, który był uważany za ten z wyższych sfer. Ludziom pozwolono wierzyć, że to, co ukraińskie, jest gorsze. Nie zapomnę historii, którą opowiedziała mi moja nauczycielka ukraińskiego Anastazja Herasymuk. Anastazja urodziła się w mieście Równe na zachodzie Ukrainy, gdzie ukraiński był dla wszystkich mieszkańców językiem głównym, ojczystym. Ale kiedy jako dziewczynka bawiła się lalkami, to ta lalka, która mówiła w jej wyobraźni po rosyjsku, była arystokratką, kobietą z wyższych sfer. Nawet u małego dziecka automatycznie rodziły się takie mechanizmy w głowie. Kolejny cytat dla was. Przy skali ogromu cierpienia ludzi w tej wojnie sprawa ekologii wydaje się w tej chwili drugorzędną. Jednak dziś już wiemy, że rany, jakie Rosjanie zadali ukraińskim lasom, stepom czy zbiornikom wodnym, nie zostaną wyleczone jeszcze długo po tym, jak ucichną armaty, a skutki ataków, zanieczyszczeń i zniszczeń będą naprawiane przez dziesięciolecia. Przykładów jest wiele. Mówi się, że usuwanie min i niewybuchów zajmie ponad 700 lat. Rozbita tama w Nowej Kachowce, która utworzyła gigantyczny step w miejscu rozlewiska, które było tam setki lat, zmieni na zawsze ekosystem i wpłynie na stan środowiska w całej Europie. Kolejny cytat. Pochodzi z Połtawy. Medyk. Trafił do armii pod koniec lutego 2022 roku. Chciał dołączyć do Azowa, bo tu służą ochotnicy, którym zależy. Od dawna odnoszę wrażenie, że Azowcy zachowują się trochę jak sekta z górów w postaci Denisa Prokopienki z rytuałem wstąpienia, klasowości, zamknięcia na to, co na zewnątrz. Walczą dzielnie, są zmotywowani i głęboko wierzą w sens tego, co robią. Do Azowa nie trafia nikt z przypadku. To żołnierze, którzy wiedzą, że ich zadaniem będą trudne, że walczyć będą w najgorszych odcinkach frontu, najgorętszych. Często śmiejemy się, że Azow to brygada Gucci, a samego Azowca można wyróżnić z tłumu, bo wszyscy są wyszpejowani, mają bardzo dobrej jakości mundury, elegancko przystrzyżone brody i po prostu dobrze wyglądają. I ostatni cytat dla was. Tu rakiety spadają codziennie. To codzienność, której nikt nigdy nie powinien nigdy uważać za normalność. Nikt nie powinien przywykać do dźwięku alarmów, do pomruków artylerii, do wychodów i przychodów, do rozbitych budynków i straconych żyć. Nikt nie powinien przywykać do śmierci, choć tu ją czuć cały czas, jak czai się za plecami. I to tyle cytatów, jakie dla was mam. Widzę, że troszkę mnie rozmazuje, trochę tracę fokus. No, niemniej jednak
Ja daję tej książce solidne 9 na 10. Bardzo ją polecam. Jeśli macie tylko jakieś tam wolne środki, to zachęcam do zakupu. Link będzie oczywiście w opisie filmu, bo myślę, że zdecydowanie warto wspierać Ukrainę, warto wspierać autorkę. Wydaje mi się, że książka nie została należycie rozpropagowana, więc liczę, że moja skromna cegiełka jakoś tam na to wpłynie. No i myślę, że to już wszystko. Gorąco polecam. No minusem jest to oczywiście, że jest krótka, dlatego odbieram 1 gwiazdkę. Także to już wszystko. 9 na 10 ode mnie. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania tego filmu. No i to już wszystko. Dzięki. Cześć. I to wszystko, moi drodzy. Jeśli nie wiecie jeszcze, o co chodzi w mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana, to zostańcie do końca. Jeśli chcecie wygrać bon do Empiku, to musicie tylko głosować i komentować na karcie społeczności na moim kanale YouTube. A jeśli natomiast chcielibyście zadawać pytania któremuś z pisarzy, to musicie na karcie społeczności odnaleźć mój post, w którym opowiadam, jacy pisarze pojawią się w pierwszej połowie tego roku. Jeden wywiad miesięcznie. Już pierwszy wywiad był, postaram się zamieścić link w opisie filmu. No i to już wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już niedługo. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfish, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale
to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.